Wehrmacht. I Wehrmacht zachowywał się w stosunku do Żydów, ja bym powiedział, z wyższością, ale nie ze zbrodniczym nastawieniem. Wehrmacht nie miał zbrodniczego nastawienia. I zaczęły się pewne takie ograniczenia w stosunku do Żydów. Najpierw to Niemcy wprowadzili strefowy zakaz wchodzenia Żydów w pewne obszary, czyli część miasta zagospodarowali na swoje potrzeby. Tam był dom żołnierza, dom oficera, tam administracja cała ta powiatowa. I na tym obszarze nie można było wchodzić Żydom. Pisało Juden Eintritt verboten. I nasz zakład, mojego ojca zakład, był na początku ulicy, na końcu którego był Soldatenheim. Soldatenheim to taki dom żołnierski. Kasyno tak, ale przeznaczone dla żołnierzy, a nie dla oficerów. I wobec tego cała ta ulica została wliczona, że nie wolno tam przychodzić Żydom. Czyli do naszego domu też nie można było. A to było na rogu rynku. Rynek był dostępny dla Żydów. I chyba oni jeszcze nie nosili wtedy opaski. Opasek tych na ręku. Był taki elektryk. Stary Żyd z brodą, taką ortodoksyjny Żyd. To ten elektryk przychodził. A on sobie po prostu szedł, bo to trzeba było przejść 20 metrów od tego napisu, że Żydom nie wolno wchodzić. I on przychodził do nas, ale miał brodę taką, jak należy, żydowską brodę miał. A gdyby miał opaskę, to by on tam nie mógł wtedy przychodzić. A potem Żydzi zarządzono, że Żydzi mają nosić opaski z gwiazdą Dawida. Ale też jeszcze oni nie byli zamknięci w żadnej strefie. Ale to trwało 3 miesiące, ja wiem 4, ponieważ już pod koniec 1939 roku wprowadzili opaski, ponieważ na początku roku 1940 wydzielili dzielnicę żydowską. Ale ta dzielnica żydowska to nie było getto zamknięte. To po prostu tych Żydów przesiedlili do jednej dzielnicy miasta w pobliżu synagogi i to była taka biedniejsza część, mniejszymi domami, raczej murowanymi, ale starymi domami. I to było gdzieś na początku 40 lat, 1940, że Żydzi zostali przesiedleni w jedną dzielnicę. Trochę było inteligencji żydowskiej w mieście, o której nikt nie uważał przed wojną, że to są Żydzi. Byli na przykład takie małżeństwo lekarzy, zaasymilowani całkowicie, bo oni nie chodzili do bożnicy, to oni mieli 2 córki, a myśmy mieli taką kuzynkę mego ojca na wychowaniu wziętą taką. I to ona chodziła do klasy wspólnej z nimi. One się przyjaźniły, ale nikt nie uważał, że to są Żydzi. I potem się okazało nagle to małżeństwo żydowskie, które nie było traktowane i przez Żydów nie było traktowane. Całkowicie zaasymilowani. I potem się okazało nagle, że oni
idą z żydowską opaską na ręku, co było zdziwieniem pewnym, ponieważ nikt ich nie traktował przedtem jak Żydów. Bo oni nie byli Żydzi, oni byli polscy doktorzy. Od rynku odchodziła ulica, tam taka rzeczka była, Cetynia się nazywała. Od rynku do tej Cetynii była ulica, na której synagoga była i był cmentarz żydowski. I to w tamtej okolicy oni tych Żydów przesiedlili tam. Także była część aryjska, była część niemiecka, w sensie, że Niemcy wybrali sobie i była część żydowska, ale to była dzielnica żydowska, tak powiedzmy. Stare fotografie się retuszowało, ale retuszowało się negatyw. Retuszowało się ołówkiem 2H, to znaczy twardym. Do pisania się to prawie nie nadawało, bo to było bardzo twardy ten sztyft był. I to ojciec papierem ściernym czyszczać, żeby to było ostre. I tym ostrym był pulpit do retuszowania. Portret taki jak malarski, tylko przeźroczysty, to znaczy, że był statów drewniany i było miejsce, gdzie się kładło klisze. A od spodu była lampa albo okno, jakieś źródło światła i retuszowało się te klisze. I to ojciec sam robił. Ale wtedy, kiedy zaczął się zwiększać liczba tych fotografii do tej kenkarty, którą każdy musiał mieć, to te fotografie do kenkarty były retuszowane. I ponieważ tych zdjęć było dużo, bo to każdy musiał mieć, to wtedy ojciec zatrudnił jako retuszerkę taką młodą Żydówkę. Ja nie pamiętam ani jej nazwiska, ani jej imienia. Ona mieszkała w tej dzielnicy żydowskiej, ale miała Arbeitskartę na zakład fotograficzny. Ponieważ ona była fachowiec od retuszowania, to dali jej prawo wchodzenia poza getto, to otwarte getto. I ona codziennie przychodziła tam na parę godzin i ona retuszowała wtedy te zdjęcia. A potem zamknięto getto w 40 roku, ale gdzieś pod koniec pewnie. I wtedy już Żydzi nie mogli wyjść poza getto. Te domy były żydowskie, wobec tego od rynku to one zostały zabite deskami, te okna, że kontakty nie były możliwe z tymi mieszkańcami getta. Było to getto zamknięte, było strasznie zatłoczone, bo tych Żydów było, ten obszar zamknięty był 1/10 miasta, no ja wiem, czyli tam był tłok i to nie były dobre warunki, bo miasto nie było skanalizowane, czerpali wodę z tej Cetynii, z tej rzeczki. I zaczęto jednocześnie prowadzić taką antyżydowską agitację, to może źle powiedziane, ale
antyżydowskie nastawienie w społeczeństwa. Na czym polegało to? Na tym, że na tych murach, płotach, które ograniczały to getto, wywieszano takie plakaty antyżydowskie po niemiecku. Właśnie, dlaczego po niemiecku? Może to było przeznaczone dla tego wojska, żeby je nastawić, tak. Bo pamiętam, Juden und Schweine lieben sich in Dreck wohl. I to znaczy po polsku tylko Żydzi i świnie czują się dobrze w gównie. Tak by to dosłownie przetłumaczyć. Ale to było po niemiecku. Ja dlatego pamiętam ten plakat z niemieckim tekstem. Ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, dlaczego to był niemiecki tekst. Bo gdyby to dla mieszkańców Sokołowa, to byłyby plakaty, być może, że były jakieś takie antyżydowskie. Ale mnie utkwił ten taki dosadny bardzo plakat, ale niemiecki. Oni przygotowywali mentalnie żołnierzy do udziału w likwidacji Żydów. No bo w końcu likwidacja Żydów wymagała nie tylko tych SS-manów, których ich mordowano, ale jeszcze całej gromady wartowników, pomocników, kucharzy, różnych takich, którzy obsługiwali to wszystko. Być może, że to o to chodziło. Żydzi mieli w getcie policję żydowską, która okazała się gorsza niż granatowa policja, bo granatowa policja też istniała. Wtedy Niemcy prowadzili taką politykę, że były w większych miastach na przykład fabryki żydowskie, które przed wojną właścicielem był Żyd i to zostało upaństwowione na rzecz Rzeszy, ale tam pracowali Żydzi. Czyli oni byli wykorzystani jako siła robocza. W Sokołowie ta rzeczka Cetynia to była taka struga, więc Żydzi na przykład byli zatrudnieni przy regulacji tej rzeki. Tam wzdłuż rzeki zrobiono bulwar. Tam zrobiono taki bulwar, korso takie, prawda. Rzeczka była niżej, Śródmieście było wyżej, szła ulica, która była aryjska i była wyżej niż ta rzeczka, czyli mogliśmy obserwować to, co tam się działo. A tam Żydzi urządzali bulwar, czyli kopali, wyrównywali, pogłębiali, kładli, no może nie chodniki, ale jakieś kamienne takie. I to się widziało. To było poza gettem. Getto już było zamknięte, ale oni to robili, bo ich wyprowadzano z getta i oni tam regulowali tą rzeczkę i wyregulowali ją, bo to do dzisiaj jest tak. Oczywiście, gdyby taki Żyd wyszedł poza getto, to go zabiliby od razu. Były takie przypadki. Wszędzie jest przemyt. To i tam musiał być przemyt, bo ci ludzie musieli coś z zewnątrz mieć takiego, co jest potrzebne do życia. Czyli w każdym, nawet w więzieniu jest przemyt wobec tego. I w getcie był przemyt. Czy pomagali? No poza tym przemytem to nie pomagali, bo nie mieli jak, bo tam nie można było wejść. Ale na przykład getto w Sterdynii było kilka miesięcy wcześniej zlikwidowane i ci Żydzi zostali przeniesieni do getta w Sokołowie. Tak samo w Kosowie, Kosów Lacki, takie miasteczko.
też tam było getto i też oni stali nie do Treblinki, może do Treblinki też, ale doładowani do tego getta sokołowskiego. I zaczęto wywózkę Żydów. To, co myśmy wiedzieli, to jest, że Żydów wywożą do Treblinki. To był ten okres likwidacji getta. I zaczęły się wywózki, przy czym najpierw to nie były takie wywózki, parę tysięcy ludzi nagle wywieźli, tylko stopniowo wywozili tych ludzi z getta. Natomiast wiem, że kolejarze, bo to była linia kolejowa Siedlce-Małkinia przez Treblinkę, że kolejarze mieli taką podziemną jakby akcję, gdzie wsadzali pociągi, taka dywersja akowska, a poza tym tam wyskakiwali na tej trasie z Małkini w którąś stronę, to oni tam w tych bagnach nad Bugiem usiłowali się wydostać i niektórzy wyskakiwali z tych pociągów. I oni trafiali do ludzi na wsi, a ludzie na wsi są ludźmi, których łatwo jest wciągnąć w jakąś ideologię. I tą ideologią to był antysemityzm, który wpajano tam w tych ludzi i strach. Bo jeżeli tam ktoś temu Żydowi pomógł, a jego sąsiad powiedział policji, że on pomógł Żydom, to przychodzili i zabijali tych Polaków. I w tej monografii o Sokołowie, tam jest w którymś miejscu napisane, są wyliczone kilkanaście nazwisk takich chłopów, którzy zostali zabici dlatego, że przechowywali Żydów. I nadszedł taki dzień, który dla mnie to był zaskakujący i myślę, że dla większości ludzi też, bo myśmy wiedzieli, że oni ich wywożą. To była tajemnica Poliszynela. To było wiadomo, że oni ich wywożą do Treblinki i tam ich likwidują w taki czy inny sposób. Ale nadszedł potem taki dzień, a właściwie noc, w której zostało zlikwidowane getto. Co to znaczy? To znaczy, że całe getto, i to było w 1942 roku pod koniec, bo to wszystko się odbyło w nocy. Oddziały SS otoczyły po prostu całe to getto i zaczęto wywozić ich do stacji kolejowej i potem dalej do Treblinki z takim założeniem, że likwiduje się getto i likwiduje się Żydów. Wiedzieliśmy dlaczego. Dlatego, że oni tam zwłoki spalali, a to jest od Sokołowa, Treblinka w prostym odległości, to jest 15-20 kilometrów, niedaleko. Czuliśmy zapach palonych kości. I to taki wyraźny, jak wiatr wiał od tej strony, gdzie jest ta Treblinka, to dochodził ten zapach palonych kości. I to jest szczególnie wtedy, kiedy już zlikwidowano getto. Kiedy nagle tam w tym getcie, bo getto stało się taką fabryką uśmiercania Żydów. No przynajmniej zawozili także z innych krajów nawet Żydów. Także co do tego, to sami Żydzi mówili, spotkamy się u mydlarza. Bo to było takie przekonanie, że z nich wytopią tłuszcz i z tego tłuszczu będą robić mydło.
I Polacy to mówili, i Żydzi to mówili. I Żydzi wiedzieli, że jak do Treblinki pojadą, to pewno już nie wrócą z tej Treblinki nigdy w życiu. I wtedy dopiero chyba dopiero wtedy została zburzona cała ta dzielnica. Ta synagoga to wspomniała, jak oni wywieźli tych Żydów. To trwało parę godzin nocnych. Żydzi rozbiegli się z tego getta likwidowanego i zaczęli stukać do drzwi ludzi znajomych, żeby ich wpuścili. Ale wpuszczenie tych zbiegłych Żydów, kiedy wszystko to jest otoczone przez oddziały SS, to było tyle, jak wydać na siebie wyrok śmierci. Bo co innego było wziąć Żyda na przechowanie i gdzieś go ukryć w jakiejś ziemiance. Natomiast to się odbywało tak jakby, że ci Żydzi w gruncie rzeczy nie mieli dokąd uciec. Ale ja to pamiętam tą noc, bo to była taka noc nieprzespana, bo tu strzały i było wiadomo, że ci Żydzi biegną i stukają tam do wszystkich drzwi. I nad ranem to już było po fakcie. Ale wtedy ludzie, Polacy z miasta poszli do getta. Po co poszli do getta? Po rabunek. Żeby coś wynieść jeszcze z tego getta, bo i tak przepadło. To takie było nastawienie ludzi, że jak oni mieli srebrne widelce, to jak ja nie wezmę tych widelców srebrnych, to weźmie kto inny, a jak kto inny nie weźmie, to Niemcy wezmą. Wobec tego najlepiej jak ja wezmę, bo to najkrótszy. A wiem o tym z całą pewnością, dlatego że w naszym domu w tym okresie to był budynek z takim strychem. I tam na strychu były dwa małe pokoiki, do których się wchodziło. I w jednym z tych pokoików mieszkali tacy poznańscy przesiedleńcy. Oni u nas mieszkali. Oni mieli córkę, taką w moim wieku, to córkę mieli. I jak to getto zostało zlikwidowane, to mąż tej kobiety, między innymi wśród setek innych mieszkańców Sokołowa, wybrał się tam do getta popatrzeć. To się mówiło, że on poszedł popatrzeć. A tam pilnowała tego chyba granatowa policja, albo może żandarmeria niemiecka. I jego zastrzelono tam, bo on kradł w getcie. Wobec tego, jak on miał szczęście, to coś wyciągnął, a jak miał pecha, to trafił na policjanta. A jak trafił na policjanta, to ten policjant nie mógł nic innego zrobić, jak go zastrzelić. Bo to była jego rola, żeby on zastrzelił tych, co tam coś robią w tym getcie.